Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik, dzisiaj taki jeden bardzo poważny błąd, który niestety bardzo wiele ludzi robi ciągle i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Szczególnie latem. Moi drodzy, słoneczko, kiedy pięknie świeci, no dzisiaj troszeczkę akurat pada, trochę burzy się zrobiło, no i w sumie dobrze, bo nawet zaczynało się robić już sucho tu i nie tam. Także fajnie, ale co? Kiedy jest to słoneczko, no to oczywiście dużo ludzi korzysta z tego słoneczka. No niektórzy niestety nie korzystają, ponieważ mają pracę takie i owakie, że po prostu słońca niekiedy nawet nie widzą. Ponieważ wychodzą z rana do pracy i wracają, kiedy już jest ciemno. Wiem, znam ten temat, ponieważ miałem kiedyś do czynienia z taką pracą też, gdzie wychodziłem o 5 rano i wracałem o 23 z powrotem. Także no, trwało to troszeczkę i słońca wtedy akurat nie widziałem nic w tym okresie. Także wiem, jaki jest tutaj temat. Ale kiedy jest teraz słońce, ludzie korzystają, wychodzą, opalają się z tego pięknie, korzystają z tego słoneczka. Wszystko fajnie, wszystko pięknie. Tak powinno to wyglądać mniej więcej. Jednak niestety bardzo wielu ludzi nie zna głównych zasad tego, żeby zbudować sobie w organizmie witaminę D3. Tak, i wiele ludzi niestety odstawia latem witaminę D3, co jest błędem niestety. Dlaczego? Już tłumaczę. Moi drodzy, my jako ludzie nie urodziliśmy się w ubraniach. Także wiecie, powinniśmy chodzić bez niczego, tak jak kiedyś to było. Tak się chodziło, bez niczego. I wtedy po prostu przyswajaliśmy odpowiednie ilości witaminy D3 sobie. Dziś niestety mamy ubrania. To, że wystawimy sobie ręce gdzieś tam na zewnątrz, to na nie wystarczy. Najwięcej witaminy D3 budujemy tutaj właśnie. Na klatce piersiowej i na plecach. Tam najwięcej budujemy. No niestety przeważnie to mamy zawsze schowane, ubrane. Nie każdy może sobie pozwolić, żeby wyjść po prostu na ogród i sobie po ogrodzie pochodzić bez niczego. Ci, którzy pracują, też niestety nie mogą. Najlepsze słońce to jest między godziną 12 a 14 po południu, kiedy możemy produkować sobie witaminę D3 w dostatecznej ilości. Oczywiście obowiązują tutaj jeszcze pewne zasady. Mianowicie, kiedy już natankowaliśmy sobie tego słońca, to nie wolno nam się umyć. Najlepiej do 24 godzin nie powinniśmy się w ogóle myć, żeby ta witamina D3 z tej skóry mogła się wchłonąć do organizmu. Tak, właśnie wchłania się przez skórę, gdzie większość ludzi mówi, to jest bzdura, nic się nie wchłania przez skórę. No właśnie, a witamina D3 właśnie wchłania się przez skórę. To jest normalny metabolizm człowieka tutaj. Witamina D3, moi drodzy, odpowiedzialna za naprawdę niesamowitą ilość rzeczy w naszym organizmie. Każda komórka w naszym ciele posiada receptor witaminy D3. Bez tego po prostu mamy wielkie problemy później z naszym zdrowiem. Ponieważ przytłacza nas ilość chorób chronicznych, autoimmunologicznych, które większość, no niestety, są bezpośrednio też powiązane z witaminą D3. Ludzie w dzisiejszych czasach mają takie braki witaminy D3, że czasem jest po prostu to aż niemożliwe. W całej historii nawet kogoś zbadano, który miał minusowy wynik witaminy D3. Minusowy, moi drodzy, nawet do czegoś już doszło. Gdzie naprawdę poziom witaminy D3 to jest jak nasza bateria. Jakbyśmy popatrzyli, mamy telefon, mamy 20% baterii, no to już jest niedobrze. To już telefon informuje, że powoli, no ale trzeba mnie tutaj podładować, bo za chwilę się wyłączę. Większość ludzi niestety biega z poziomem 15, 10. To sobie wyobraźcie, jak to wygląda. Gdzieś kiedyś ktoś robił takie śmiałe badania, w których stwierdził, że 80%, ponad 80% ludzi ma niedobory witaminy D3. I odstawieniem witaminy D3 latem jest według mnie błędem. Dlaczego? Ponieważ możemy korzystać z tego słońca,
Ale jeżeli nie spełniamy tych warunków, że nie mamy tutaj słońca na klacie, nie mamy słońca na plecach, kiedy po prostu sobie chodzimy, nie chodzimy między 12 a 14. Ja wiem, że później też jeszcze jest słoneczko, ale ten poziom, z którego ono pada, o to tutaj chodzi. To jest tak ważne, że wtedy wytwarza się najwięcej, a nasz organizm potrzebuje tego dużo, żeby to zgromadzić też na całą zimę. My nie żyjemy gdzieś na tropikach, gdzie mamy cały rok praktycznie fajne słoneczko i jest wszystko super pięknie, tylko my żyjemy w takim kraju, gdzie niestety, ale mamy bardzo dużo dni bez słońca, tak jak na przykład dziś. Słońca tutaj nie zobaczy. Jest zachmurzono, pada, grzmi co chwilę i nie ma po prostu tego słońca. I skąd wziąć tą witaminę D3? A teraz chodzi jeszcze o to, żeby naładować cały swój akumulator na przyszłą zimę. Więc tutaj wspomaganie się takim również przez lato jest bardzo dobrym pomysłem, żeby się tutaj też wspomagać z tym. I pamiętajcie też o tym, że nie wolno się umyć wtedy. No a większość ludzi to będzie miała z tym problem, ponieważ powie, no ale jak to się nie umyć? Po całym dniu przecież, no muszę się umyć, nie pójdę tak spać. No właśnie. I wtedy zmyjesz po prostu to, co twój organizm wytworzył i wchłonęło się tyle, co nic tej witaminy D3. To samo sytuacja wygląda nad morzem. Ludzie wyjeżdżają, opalają się, ładnie leżą, za chwilę im jest za ciepło, wchodzą do wody, do morza, no i po witaminie D3 wychodzą, wracają i mówią, no pięknie. Uzupełniłem sobie poziom D3, później idą sobie zrobić test na witaminę D3 i nagle okazuje się, że ich poziom jest bardzo, bardzo zły. I miałem nawet taką sytuację, że ktoś właśnie tak miał i pisał do mnie, no ale czemu ja mam teraz taki niski poziom? No właśnie, ponieważ się mył i zmywał tą witaminę D3 z siebie, ona się nie zdążyła wchłonąć. Dlatego no niestety, ale jeżeli korzystamy, to nie możemy się myć. Dla niektórych to jest paradoks, ale natura nie przewidziała dla nas, żebyśmy się codziennie myli. Tego nie było. Tego nie było, moi drodzy, żeby się ktoś codziennie mył. My mamy systemy w naszym organizmie tak zwane samooczyszczające się. Ucho się samo czyści, wiecie, u kobiet też się samo czyści na dole. To są systemy samoczyszczące, które my posiadamy. Po to mamy mikrobiom na skórze, który nas również chroni przed tym wszystkim. Po to mamy sebum na skórze, które również nas chroni przed wszystkimi zagrożeniami z zewnątrz. A kiedy my to zmywamy, no to niestety, ale no później mamy takie problemy, jakie mamy. Dlatego, moi drodzy, miejcie to po prostu na uwadze i pilnujcie sobie swojego poziomu D3. Czy spełniacie te wszystkie warunki, o których tutaj mówiłem? Bo jeżeli nie, to niestety, ale warto tutaj pomyśleć o tym, żeby sobie suplementować tę witaminę D3, kiedy nie spełniacie tych warunków, również w lato. Ponieważ później przychodzi zima i pierwsze lepsze przeziębienie i wy macie już problem, już macie katar, zapchany nos i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ wasz akumulator jest pusty i nie ma w nim witaminy D3, która jest bezpośrednio połączona również z układem odpornościowym. I bez tej witaminy D3 nie będzie funkcjonować po prostu nasz układ odpornościowy w tym wszystkim. Oczywiście te przeziębienie i tak dalej, ten katar to jest taki malutki problemik w tym wszystkim, ponieważ z brakiem witaminy D3 niestety wiążą się przeogromne, różne, większe choroby, ogólnie zwane dzisiaj też i chorobami cywilizacyjnymi. Tak, bo mamy cywilizację pięknie rozwiniętą, no i mamy też razem z nią problemy. I dlaczego? Bo siedzimy pozamykani w biurach, sklepach, domach i tak dalej. Często nam się mówi, nie wychodź na słońce, jak wychodzisz, to się musisz obsmarować przecież filtrem, który ci zablokuje jeszcze to słońce, a później przeczytajcie sobie skład takiego filtra, poszperajcie dalej, co one robią, to wam się włos na głowie zjeży od razu, jak zobaczycie, co tam jest w środku i co to robi, to się następnym razem zastanowicie, czy chcecie w ogóle takiego filtra używać. Bo są też przeróżne naturalne sposoby, o których robiłem wam film już też, czym się można chronić, także taki film już też był, bo jak widzicie, tych filmów już jest prawie 2000, chociaż jest ich sporo dziur w tym, ponieważ wiele filmów znikło i tak w tych numerach, no niestety brakuje co któregoś numeru z tych filmów, ponieważ no wyparował.
Także moi drodzy, pamiętajcie o tej witaminie D3. To nie są żarty, to nie są przelewki. To jest naprawdę coś, co jest bardzo ważne dla nas, dla naszego organizmu. I bez tego po prostu ani rusz. To tak jak twój telefon, któremu padnie bateria, nie włączysz go i nie obejrzysz swojego ulubionego czegoś tam, co tam lubisz, nie zobaczysz, ponieważ nie będzie mieć energii. Taki twój organizm po prostu będzie rozładowany i nie będziesz mieć energii. Co do witaminy D3, pokażę wam, którą ja sobie stosuję, którą wy chcecie stosować, to sami sobie po prostu zdecydujcie. Ja mam zaufanie do tej firmy, ponieważ z tej firmy korzystam już od długiego czasu i wiem po prostu, że to działa u mnie na pewno. Ja korzystam z tych witaminy tutaj, które mamy D3 plus K2, czyli K2 MK7, bardzo ważne, które tutaj musi do tego być. Do tego koniecznie jest A plus E, też bardzo ważna sprawa. I koniecznie magnez, moi drodzy. Ja tutaj wybieram sobie cytrynian magnezu do tego, ponieważ robiłem kiedyś wam test, kiedy robiłem to bez magnezu, właśnie suplementację witaminy D3 i bardzo dobrze na tym nie wyszłem niestety, ponieważ no, dostałem arytmii serca od tego. Ponieważ magnez jest tutaj bardzo również potrzebny. Nie tylko K2 i nie tylko A i E, ale również magnez jest bardzo potrzebny. W sklepie, w którym wam zalinkuję, będziecie mieli to jako zestaw. Jeżeli weźmiecie to jako zestaw, dostaniecie z tyłu, tam widzicie dwie takie buteleczki dodatkowo do tego. Będziecie mieli do tego zestawu dodane. Do czego te buteleczki? Można sobie przelać trochę z tego i z tego do tych buteleczek i sobie nosić albo przy sobie, albo zostawić sobie w pracy, żebyśmy czasem nie zapomnieli wziąć, ponieważ bardzo wiele ludzi bierze, kupuje, ale zapomina wziąć. I wiecie, to tam potem leży gdzieś na biurku i nagle sobie ktoś przypomniał, czekaj, ja tam to miałem, przecież zapomniałem wziąć. Weźmie 1-2 dni i znowu zapomni. Dlatego można sobie do tych dwóch buteleczek troszeczkę odlać i wziąć tam, gdzie najczęściej przebywasz, czyli na przykład do pracy. Nagle siedzisz, pracujesz, mówisz, o patrz, czekaj, buteleczka, coś miałem wziąć stąd. I wtedy można sobie zasuplementować, także takie dwie buteleczki będziecie mieli do tego dodane. Macie jeszcze nasz kod rabatowy, jakby was interesowało. Wszystko w opisie znajdziecie, też numer telefonu do tej pani, do tego sklepu, gdzie to można kupić. A ja wam życzę miłego dzionka, korzystajcie ze słońca i pamiętajcie o najważniejszych zasadach, jeżeli chodzi o suplementację witaminy D3, też i tą naturalną ze słońca. Także trzymajcie się, hej! Ziomuś, a ty brałeś już dzisiaj swoją witaminę D3, bo siedzisz cały dzień w tym cieniu i jakoś blado wyglądasz. Może weź sobie tam, zapodaj kropeleczkę, od razu ci będzie lepiej. Będziesz mieć mocniejszą skorupkę i będziesz się dużo lepiej czuł, co nie, ziomuś? Tak jest.